Cześć Wam, witam Was w tak piękny, słoneczny, styczniowy dzień. Dziś chciałbym Was zaprosić na pokaz takiej przymiarki tego, co zrobiłem do tej pory. Ale przedtem jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów dotyczących pewnych kryteriów, które miała spełniać ta zabudowa. Więc pierwsze kryterium to było takie, że nie chcę ingerować w konstrukcję samochodu. Chcę po prostu to robić jako element dostawiany, który pozwala, aby ten samochód w środku, w tygodniu był samochodem osobowym, żeby można było przewozić osoby, ewentualnie towary. Natomiast na weekend, żeby można było go przerobić na kampera, a po powrocie z weekendu, żeby znowu mógł być to samochód osobowy, który wygląda na normalny samochód, tak jak był do tej pory. Druga rzecz, zależy mi na tym, żeby sprawnie wkładać to wnętrze, żeby go sprawnie przebudowywać, żeby to zajmowało jak najmniej czasu. Trzecia rzecz, którą chciałbym osiągnąć, to jest to, żeby ta zabudowa była jak najbardziej funkcjonalna, żeby miała jak najwięcej schowków, żeby można było dużo rzeczy przewozić w niej. Natomiast sprawa drugorzędna to jest jej wygląd. Więc bardziej zależy mi na funkcjonalności, a nie na wyglądzie. I czwarta rzecz, która jest dla mnie ważna, to jest to, żebym mógł to zamontować sam. Żebym nie musiał prosić jakiejś drugiej osoby o pomoc w montażu, więc chodzi o to, żebym to zrobił samodzielnie. No dobrze, no to tyle może przydługiego wstępu, więc koniec gadania i bierzemy się do roboty.
I już. Jeszcze tylko zamkniemy tylną klapę i będzie gotowe. No i już gotowe. I tak to wygląda. Tutaj jest stoliczek. Tu będą baniaczki z wodą, tu będą jakieś skrzyneczki na narzędzia, a tutaj, jak mówiłem, będzie szafa. Pod spodem są skrzynki, tutaj miejsca na skrzynki, takie, które pomieszczą tutaj ze 20 litrów jakichś różnych rzeczy. Tutaj jest miejsce na 3 takie skrzynki, plus dodatkowo takie miejsce do przechowywania tych kontenerków będzie tutaj. Tutaj jest trochę tak specyficznie, bo tutaj jest akurat zlew, ale tak one się będą mieścić. No, w związku z tym, że tu jest mało miejsca, trzeba podnosić ten stolik, żeby korzystać z tych skrzynek, ale da się. W momencie, kiedy trzeba coś porobić, można porobić tak. No, teraz nie ma za bardzo jak skorzystać ze skrzynek, dlatego jest tak, jak jest. A w przypadku, kiedy chce się coś pozmywać, można sobie ten stoliczek złożyć w ten sposób i mieć więcej miejsca na przykład do zmywania garów. Także tak to wygląda. I to jest ustawienie na dzień. Tutaj można sobie popracować, zrobić coś do jedzenia. No, tak jak stolik. A na noc to ten stoliczek się zdejmuje. Tutaj go się wstawia w odpowiednie miejsca. No. O, i tutaj jak jest tak rozłożone, to można sobie podpoczywać nawet w ten sposób. Usiąść sobie, tu jest miejsce na nogi, a jak chce się wyspać, to dokładam jeszcze jedną deskę tutaj. O. I już mamy pełnowymiarowe miejsce do spania. O. O, aż się nie chce wstawać. Poleżę tu sobie chwilkę. No dobrze. Znowu na dzień można przejść na inne ustawienie. No tutaj gdzieś chyba jakieś mocowanie na tą deskę będę musiał zrobić. O, i bierzemy stoliczek i montujemy go, żeby służył jako stolik. I to tyle na dziś. No i cóż by to była za przymiarka, jeśli bym nie przymierzył, czy tutaj kawa pasuje. No, z jakimś drobnym ciasteczkiem. Także ja tutaj będę delektował się kawką, a Wam dziękuję za oglądanie i
Do następnego razu.